Zima na wschodzie Europy w połowie lat 90. miała swój bardzo specyficzny, surowy zapach. To był zapach palonego w starych piecach wilgotnego drewna, dymu unoszącego się nad zasypanymi śniegiem kominami, siarczystego mrozu i strachu. Strachu tak gęstego i paraliżującego, że w małych, odciętych od świata ukraińskich wioskach po zmroku nikt nie odważył się nawet zbliżyć do okna. Kiedy słońce chowało się za horyzontem, ludzie ryglowali drzwi wszystkim, co mieli pod ręką. Wyobraź to sobie, ze wszystkimi detalami. Jest środek nocy, za oknem minus 20 stopni. Leżysz we własnym łóżku, w swoim domu, miejscu, które z założenia powinno być twoją absolutną twierdzą. Nagle z podwórka dobiega głuchy, nienaturalny hałas, uderzenie w drewnianą bramę, odgłosy tłuczonego szkła, albo jeszcze gorzej, twój pies, który od lat szczerze posesji, zaczyna wściekle ujadać, by po ułamku sekund wydać z siebie przeraźliwy pisk i zamilknąć na zawsze. W psychologii kryminalnej istnieje brutalna prawda. Potwory nie rodzą się gotowe do zabijania. One są skrupulatnie budowane warstwa po warstwie, przez lata odrzucenia i bólu. Anatolij Onopриенко przyszedł na świat 25 lipca 1959 roku we wsi Łaski. To miejsce, gdzie czas płynął wolniej, a bieda była stałym mieszkańcem każdego domu. Jednak mały Anatolij nie został złamany przez głód, lecz przez całkowitą pustkę emocjonalną. Kiedy miał 4 lata, świat zawalił mu się po raz pierwszy. Jego matka zmarła na niewydolność serca. Został sam z ojcem, alkoholikiem, i starszym o 13 lat bratem. To był moment krytyczny. Ojciec, zamiast otoczyć małego chłopca opieką, uznał go za zbędny balast w swoim wypełnionym wódką życiu. Podjął decyzję, która na zawsze zabiła w Anatoliju człowieka. Oddał go do państwowego sierocińca. Wyobraźcie sobie to. 4-letnie dziecko stoi przed ogromnym sierocińcem. Płacze, błaga, trzyma ojca za kurtkę. Ale najbardziej niszczące było to, co zobaczył chwilę później. Jego starszy brat wsiadł z ojcem do samochodu i odjechali razem. Tylko on został wyrzucony poza nawias rodziny. Tylko on był niepotrzebny. W wywiadach przeprowadzanych dekadę później powie: zostałem sierotą przy żyjącym ojcu. Wtedy coś we mnie umarło. Przestałem czuć. Przez lata w sierocińcu uczył się tylko jednego – przetrwania. Nauczył się kraść, manipulować i nienawidzić tych, którzy mają to, czego jemu odmówiono. Kiedy dorósł, próbował grać rolę normalnego obywatela. Marynarka wojenna, praca jako strażak, małżeństwo. Ale w środku był już tylko zimnym mechanizmem. Prawdziwa eksplozja nastąpiła w 1989 roku, kiedy zaprzyjaźnił się z Sergiejem. To lato 1989 roku było początkiem końca. Razem z Sergiejem zaczęli napadać na podróżnych na autostradach. Podczas jednej z takich akcji, gdy ich ofiary zaczęły stawiać opór, Anatolij nie zawahał się ani sekundy. Wyciągnął broń i zastrzelił 9 osób, w tym całą rodzinę z małymi dziećmi. Ciała wyrzucił jak śmieci, a samochody spalił. To wtedy poczuł coś, czego nigdy wcześniej nie znał. Władzę absolutną nad życiem i śmiercią. Zrozumiał, że zabijanie przychodzi mu łatwiej niż cokolwiek innego. Potwór został ostatecznie przebudzony. Po krwawym lecie 1989 roku Anatolij nagle rozpływa się w powietrzu. Ukraina, będąc jeszcze częścią dogrywającego Związku Radzieckiego, pogrąża się w chaosie. Granice dotąd pilnie strzeżone przez KGB stają się nieszczelne. Anatolij rozumie, że to jego jedyna szansa. Zostawia za sobą spalone samochody i 9 stygnących ciał w lesie. Rusza na zachód. To był czas wielkiej wędrówki. Tysiące ludzi uciekało przed biedą komunizmu, a on idealnie wtopił się w ten tłum. Przez następne 4 lata staje się duchem. Odwiedza Polskę, Niemcy, Austrię, a nawet Grecję. W Niemczech składa wniosek o azyl.
polityczny, udając ofiarę prześladowań. To ironia losu, o której rzadko się wspomina. Jeden z najgroźniejszych morderców w historii Europy korzysta z dobrodziejstwa zachodniej opieki socjalnej. Ale bestia nie potrafi żyć uczciwie. W Niemczech kilkukrotnie trafia do aresztu za drobne kradzieże i włamania. Nigdy jednak nie zostaje powiązany z morderstwami na Ukrainie. Nikt nie sprawdza jego przeszłości. Jest po prostu kolejnym anonimowym uchodźcą ze wschodu. Dopiero w 1994 roku niemieckie władze tracą cierpliwość i deportują go do ojczyzny. Anatolij wraca do Ukrainy, która jest już niepodległa, ale kompletnie zrujnowanym krajem. Krajem, w którym życie ludzkie stało się tańsze niż kiedykolwiek. To tutaj, po 4 latach milczenia, głód zabijania powraca ze zdwojoną siłą. Grudzień 1995 roku. Wigilia, Boże Narodzenie. W wiosce rodzina siada do kolacji. Na stole opłatek, świece. Nikt nie zauważa, że za oknem, w głębokim mroku, stoi mężczyzna w granatowej kurtce. Onoprijenko wrócił. Wybiera metodę, którą dopracował do perfekcji. Wybawia ojca rodziny na zewnątrz. Zabija go jednym strzałem, a potem wchodzi do domu. To, co działo się w tamtym domu, przekracza wszelkie granice. Anatolij morduje matkę, a potem 2 małe córeczki, 6-letnią i 12-letnią. Nie spieszy się. Na koniec, jakby w rytualnym geście, podpala dom, by ogień strawił dowody i życie, które przed chwilą tam tętniło. Przez następne miesiące Ukraina staje się polem łowieckim. Wioska, Bratkowice, tam dochodzi do największego horroru. W ciągu jednej nocy Onoprijenko wycina 2 sąsiadujące ze sobą rodziny. Kiedy milicja dociera na miejsce, zastaje zwęglone ruiny i ciała. W całym kraju wybucha panika. Ludzie zbijają się w grupy. Mężczyźni pilnują domu z siekierami w rękach, a dzieci nie są puszczane do szkół. Nocny rzeźnik staje się miejską legendą, która materializuje się w najczarniejszych snach. Presja na milicję jest tak ogromna, że śledztwo zamienia się w polowanie na czarownicę. Prezydent wydaje rozkaz. Złapać go za wszelką cenę. Na ulicę wyjeżdża milicja, a 2000 żołnierzy przeczesuje lasy. Ale ta desperacja prowadzi do kolejnej zbrodni. Tym razem majestacie prawa. Milicja aresztuje Mozolę. To niewinny człowiek, który miał pecha mieszkać w okolicy, w jednej ze zbrodni. Przez 3 doby funkcjonariusze torturują go prądem. Biją i głodzą. Próbują wymusić przyznanie się do winy. Mozolla umiera w męczarniach, w areszcie, nie podpisując żadnego dokumentu. Kilka godzin po jego śmierci Onoprijenko uderza ponownie. Kilkaset kilometrów dalej. Ostatecznie kompromitując cały aparat państwowy. To był najczarniejszy moment w historii ukraińskiej kryminalistyki. Koniec następuje 16 kwietnia 1996 roku w miasteczku Jaworów. Nie został on złapany dzięki śledztwu, ale przez przypadek i czujność rodziny, u której pomieszkiwał. Podczas aresztowania nie stawiał oporu. W szafie pod stertą ubrań śledczy znajdują jego narzędzie pracy – obrzyn oraz setki przedmiotów należących do ofiar, od złotych obrączek po dziecięce buciki. Podczas przesłuchań Onoprijenko szokuje. Nie jest szaleńcem w potocznym tego słowa znaczeniu. Mówi spokojnie, logicznie. Twierdzi, że jest robotem, zaprogramowanym przez siły wyższe, by eliminować ludzi. Mówi o głosach w głowie, które kazały mu zabijać. Czy to była linia obrony, by uniknąć kary śmierci? Prawdopodobnie tak, ale biegli orzekają. Jest poczytalny. Wiedział, co robi. Czerpał z tego chorą, niemal boską satysfakcję. Skazany na dożywocie spędza 17 lat w całkowitej izolacji. Umiera w 2013 roku na atak serca. Nie wyraził nigdy skruchy. Pozostawił po sobie 52 groby. Historia bestii z Ukrainy to przypomnienie, że prawdziwe potwory nie mieszkają pod łóżkiem,
One pukają do naszych drzwi i proszą, byśmy wyszli na zewnątrz.